Potrzebujecie wkrętak z bitem CRV3 lub imbus tego samego rozmiaru oraz bit lub imbus CRV2,5, krzyżak PH1, jakiś plastikowy element do podważenia obudowy, łyżki do opon, kompresor z wtyczką do normalnego gniazdka, opony. Szczęśliwi posiadacze wkrętarki mogą oczywiście ją wykorzystać. Kładziemy urządzenie na lewej stronie. Odkręcamy mniejszym imbusem śrubkę pod pedałem. Następnie wypychamy tulejkę i ściągamy pedał. Naszym oklejonym taśmą płaskim śrubokrętem podważamy osłonę LED w miejscach zaznaczonych na urządzeniu. Dla ułatwienia warto zaznaczyć markerem jedne z kabli, które były ze sobą połączone. Odłączamy LEDy i ściągamy osłonę. Odkręcamy dwie śruby przy padzie i ściągamy go. Teraz odpinamy dwa kable akumulatora i odkładamy go na bok. Odklejamy gumową osłonę przy pedale. Wyciągamy magnes i większym imbusem odkręcamy 4 śruby znajdujące się wokół niego. Odkręcamy kolejne 4 śruby dookoła obudowy. Delikatnie podważamy zaczepy wokół obudowy, która sama powinna odskoczyć. Następnie odkręcamy śruby, które znajdowały się pod nią. Wreszcie wyciągamy kable i ściągamy obudowę. Czas zająć się oponą. Odkręcamy nakrętkę wentyla i spuszczamy powietrze, dociskając dla pewności oponę z każdej strony. Przy pomocy łyżek ściągamy oponę. Wymaga to trochę siły. Najlepiej jedną łyżką podważyć oponę, a drugą przejechać po jej wywodzie. Teraz wypychamy wentyl i wyciągamy dętkę. Ściągamy opony, wyginając ją. Przy pomocy ręcznika papierowego oczyszczamy dokładnie felgę oraz oponę z wszelkiego pyłu, aby piasek z czasem nie spowodował przetarcia się dętki. Zakładamy oponę zgodnie z zaznaczonym na niej kierunkiem jazdy. Możemy wspomóc się łyżkami. Dętkę także przecieramy i zakładamy tak, aby końcówka wentyla była przeciwna do kierunku jazdy. Pozwoli to uniknąć ocierania się wentyla o budowę. Zakładanie rozpoczynamy od włożenia wentyla przez otwór w feldze. Następnie zakładamy pozostałą część opony, wyginając ją w kierunku podłoża. Posługując się przedłużką, pompujemy powietrze zgodnie z zalecanym ciśnieniem na oponie. I przykręcamy nakrętkę wentyla.
Zakładamy obudowę, uprzednio przekładając przez nią kable. Wkręcamy wszystkie śruby dookoła obudowy oraz 4 znajdujące się wokół magnesu. Przy wkręcaniu lepiej posłużyć się śrubokrętem, aby nie zniszczyć delikatnych gwintów. Wkładamy magnes i gumową osłonę. Należy ją dokładnie docisnąć. Teraz czas na założenie osłony. Wkręcamy do niej 4 śruby. Następnie wkładamy akumulator i wpinamy kable, po czym układamy je na miejsce. Zakładamy pad i przekręcamy go 2 śrubami. Podłączamy listwę LED zgodnie z oznaczeniami markera, gdyż w innym wypadku światła obracałyby się przeciwnie do kierunku jazdy. Wkładamy czarny pierścień na swoje miejsce, dobrze go dociskając. Wkładamy tulejkę wraz z separatorami i pedałem, po czym małym imbusem wkręcamy ostatnią śrubkę. Zostało nam sprawdzić, czy wszystko działa.